Rytm w ogóle jest rzeczą główną jak w muzyce, tak i w poezji i nawet powiem, że w życiu wszechświata. Że wszechświat polega na rytmach gwiazd, na rytmach czarnych dziur, na rytmach galaktyk i tak dalej. Etiudy Chopina to są traktaty o historii, o budowie wszechświata. Także traktaty na temat dzieciństwa, powiedział Pasternak, i także fortepianowe, i także rozdziały fortepianowego wstępu do śmierci. Dla mnie muzyka jest potrzebna tym, że jest równoległa do poezji, do literatury, ale jednak nie jest ani poezją, ani literaturą. Jest chyba trochę nawet bliżej tego bieguna transcendentnego. No, powiedzmy Chopin. Jakie są jego związki z literaturą? No, przede wszystkim był nie tylko muzykiem, był także literatem. Co widać z jego listów na przykład. Dość dowcipnych, ironicznych, z takim gustem do sytuacji absurdalnych. To jest swojego rodzaju literatura. Po drugie, był bliski z wielkimi pisarzami. Znał Mickiewicza, znał Norwida, znał Balzaca. Bardzo dużo zawsze pisano o Chopinie. Jego życie było materiałem dla różnych utworów literackich, poczynając już od George Sand, która napisała trochę paszkwil na Chopina w swoim czasie. Czy to literatura polska, czy to literatura litewska, czy to literatura niemiecka, czy francuska, zwykle ktoś gra Chopina. Chopin funkcjonował na granicy chyba 3 kultur, bo jak powiedział Heinrich Heine, z kultury polskiej wziął sobie rycerskość, z kultury francuskiej wdzięk i urok, z kultury niemieckiej głębię. No i tak chyba jest. Każdy wielki artysta bierze coś z kilku kultur. I Chopin, chociaż był muzykiem narodowym, polskim, to jednak podnosił tę narodowość do wymiarów zupełnie globalnych, że tak powiem. I tak to musi być. Istnieje taki też mit, że w oderwaniu od własnej gleby, od własnej korzeni artysta ginie. To nie jest tak. Najlepsi pisarze polscy, jak Mickiewicz, Słowacki, Norwid, Milosz, nie każdy, ale wiele, no Gombrowicz w końcu, jednak byli emigrantami. Napisali rzeczy wielkie, nieprzemijające. No, to samo z literaturą rosyjską. Także jeżeli to się zdarzyło, to nie trzeba w sobie pielęgnować tego nieszczęścia, tej traumy emigranckiej, chociaż niewątpliwie istnieje ta trauma, ale trzeba jakoś umieć przechodzić na tym do porządku i pracować dalej. Co też robił Chopin. W muzyce Chopin jest chyba też bardzo dobrym przykładem tego. Chopin był natchnieniem do wielu bardzo poważnych i bardzo pięknych wierszy. I to nie tylko w literaturze polskiej, jak fortepian Chopina u Norwida. Na przykład u Rosjan, to też wspomniany już tutaj Pasternak.
Strasznie lubię jego wiersz, który przeczytam, no to dość długi wiersz, to przeczytam kilka zwrotek. Cała akcja wiersza, jeżeli można mówić o akcji wiersza, odbywa się w Kijowie w czasach dość ponurych, bo stalinowskich. I właśnie grają Chopina. I to wrażenie Chopina jest przekazywane przez całą tą materię wiersza. Опять Chopin не ищет выгод, но, окрыляясь на лету, один прокладывает выход из вероятия в правоту. И так опять из-под акаций на мостовые парижан опять бежать и спотыкаться, как жизни тряский дилижанс, опять кричать и гнать, и звякать, и мякать в кровь паря, опять рождать рыданье, но не плакать, не умирать, не умирать. Опять и посвятив соцветиям рояля гулкий ритуал, всем 19-м столетием упасть на старый тротуар. Tak naprawdę nic nie ocala, ale sztuka daje sobie radę z tym lepiej niż wiele innych fenomenów, wiele innych zjawisk.